dobry kochani, z tej strony Ania. Witajcie na kanale Moje Pasje. Lato bardzo szybko minęło, mamy już 1 września, więc już rok szkolny się rozpoczął. Przed nami święto mężczyzn 30 września? A tak, czy 31, nie pamiętam. No ale na pewno we wrześniu jest Dzień Chłopaka. A w związku z tym Asia przygotowała dla Was i dla nas męską kolekcję, która nosi tytuł Męskie Wyzwania. I to były naprawdę wyzwania. Po pierwsze dlatego, że jak znacie Asię, nie jest to jej ulubiony styl, jeśli chodzi o pracę. Asia jest taka bardziej romantyczna, kwiatowa, dokładnie tak samo jak ja. Dla mnie prace męskie i takie w stylu steampunk to jest naprawdę prawdziwe wyzwanie. Zresztą zobaczycie niedługo u Asi moją inspirację do tych właśnie papierów. Naprawdę robiło mi się ją super, ale no musiałam troszkę pogłówkować właśnie jak ten temat ugryźć. Ale powiem Wam szczerze, że ta kolekcja jest niesamowita. Właśnie dlatego, że jest taka nieoczywista. Wszystkie dotychczasowe kolekcje to były właśnie takie bardzo kwiatowe, łatwo z nich było cokolwiek wyczarować. Ta jest taka naprawdę surowa, ale zobaczycie, jak później będę robić karteczkę, że można z niej naprawdę fajnie, szybciutko pracę zrobić. Kolekcja jest spora, ponieważ składa się aż z 8 papierów bazowych i aż 6 elementów z dodatkami, więc jest naprawdę spora i każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, bo zaraz zobaczycie, że mamy tutaj i papiery takie typowo męskie i takie bardziej steampunk do pokombinowania właśnie w różnych stylach. Można im mediować no i szaleć do woli, jeżeli lubicie właśnie takie męskie klimaty, takie industrialne. Arkusz numer 1 to jest przepiękna taka patchworkowa tkanina, wykonana właśnie z skrawków jeansu, koszuli flanelowej. Pięknie jest to wszystko skomponowane. Bardzo ładnie te kwadraciki wyglądają. Można je nawet porozcinać same i zrobić z tego jakąś kompozycję na kartce. Takie, wiecie, wydobyć z tego 3D. To jest arkusik 01. 1. Arkusik numer 2. To jest taka ściana z odrapaną, znaczy nie ma już odrapanej farby. Takie właśnie rozmazane, jakieś akwarelowe tło. Ceglany mur. Ten ceglany mur już mieliśmy okazję zobaczyć w innym wydaniu w kolekcji Ciepłe Wspomnienia i wtedy skradł moje serce. Tak samo jest tutaj. Ja oczywiście uwielbiam te wszystkie papiery, w których są te takie właśnie mury, odrapana farba, zacieki. No, to wygląda wspaniale. Arkusz numer 3 to jest taka typowa flanelowa koszula. Piękny granat, czerń, te takie beże, budyniowy taki kolor kremowy. Bardzo pięknie to współgra, jest duży kontrast między tą kratą, ale ślicznie to się naprawdę prezentuje. Arkusz numer 4 to jest takie tło jak beton. Mamy tutaj jakieś takie stemple różne, tak jakby tutaj były poprzyklejane jakieś kawałki taśmy. Jest to arkusz taki bardzo w moim odczuciu mediowy i bardzo fajnie na nim wyglądałby layout. Można sobie go przyciąć, żeby na przykład ten layout był kwadratowy i wtedy tutaj z wysokości 21 ciachnąć i zrobić takiego właśnie kwadraciaczka, czy tutaj i jakaś ozdoba. Nawet się tak zastanawiałam, czy zrobić z Wami dzisiaj layout, czy zrobić kartkę, no ale to zobaczycie.
bo jak zwykle, wiecie, najpierw nagrywam prezentację, potem dogrywam jeszcze część z tworzenia jakiejś kartki czy innej pracy, więc jeszcze tutaj jestem w fazie wymyślania. Może to i to, zobaczymy jak czas pozwoli. No ale ten arkusik jest naprawdę wspaniały, tutaj również mamy kawałki jakiegoś wystającego muru, zacieki farby. No, widzę, że Asia się naprawdę musiała namęczyć przy tworzeniu tej kolekcji, bo jest tutaj bardzo dużo takich fajnych właśnie detali typu właśnie loft, taki industrial, stare fabryki, steampunk. No, majstersztyk moim zdaniem jest ta kolekcja. Kolejny arkusz, to jest bodajże arkusz numer 5. Tu już mamy taką typową fabrykę. I mamy tu kawałki blachy zardzewiałe. Pięknie ta rdza wygląda. Różne tutaj gnity, śrubki. Generalnie zardzewiałe blachy. Przepiękna baza do stworzenia właśnie karteczki steampunk. Następna już taka naprawdę bardzo steampunkowa. Steampunkowy arkusz numer 6. To jest arkusz z tymi trybami, takimi od maszyny od zegarów. Nie są one takie wiecie, równomierne. Gdzieś tutaj się pojawiają takie różne wygibuski, jeśli chodzi o te kółka zębate, ale nadaje to właśnie takiego bardzo futurystycznego, z jednej strony futurystyczny, z drugiej strony starodawny. No to jest taki styl bardzo, bardzo ciekawy do tworzenia prac. No i tutaj widzicie, są te śruby, te koła zębate, te jakieś tam właśnie takie maszyneria. Bardzo fajny arkusz. Arkusz numer 7 to są deski, ale to są takie ciemne bardzo deski. Tutaj może nie będzie dobrze widać, ale nie chcę tu kombinować ze światłem, żeby czegoś nie zepsuć. To jest taki głęboki granat. To nie jest takie całkiem czarne, ale to jest takie granatowe. Włączyłam światło, ale to też nic chyba nie dało. Więc mamy tutaj dechy takie naprawdę fajnie postarzone, przyciemnione. Bardzo piękny arkusz. I ostatni arkusz. Arkusz 7. Tu mamy takie jakby połączenie troszeczkę tego, co już widzieliśmy w arkuszu tym i tym, tak? Czyli tutaj są różne takie jakieś paski, przetarcia, chlapania, coś takiego właśnie, połączenie takiego industrialnego czegoś z murem, z cegłą. Też bardzo fajny arkusik. I myślę, że miłośnicy właśnie takiego stylu, no to oszaleją na punkcie tych papierów. I przechodzimy teraz do arkuszy z dodatkami. Pierwszy arkusz. Mamy tutaj bardzo dużo właśnie elementów steampunk, czyli balony z tymi takimi właśnie różnymi trybikami, takimi łańcuchami. Są klucze francuskie, tu jakieś nasadowe, śrubki, trybiki różnej maści i wielkości oraz napisy: w dniu ojca, kochanemu tacie, drugiemu dziadkowi 100 lat, serdeczne życzenia, masz moc w dniu urodzin i w dniu mężczyzny. Są tak bardzo pasujące właśnie do okazji, którą będziemy we wrześniu obchodzić. Arkusz numer 2 to są kwiaty. I to są piękne kwiaty, które mogą pasować również do innych prac, nie tylko dla mężczyzny, dla osób, które na przykład lubią taką tematykę, wiecie, jakiś gotyk, wampiry, gdzie potrzebna jest na przykład taka kolorystyka kwiatów, czy nawet jeśli chodzi o kartkę z kondolencjami. No tutaj może takie troszeczkę, wiecie, straszne to jest, ale takie kartki na kondolencje również się wysyła
I tutaj taki bukiet właśnie biało-czarne liście. Mógłby się przydać, czy te granaty, ale teraz mówimy o weselszych rzeczach, więc ta kolekcja tych kwiatów również będzie pasowała do prac męskich. I ja tutaj już też wcześniej poszalałam troszeczkę i zrobiłam pracę właśnie dla mężczyzny na 50 z tym użyciem tych kwiatów i innych elementów dekoracyjnych. Będziecie ją mogli zobaczyć niedługo na moim kanale, na Facebooku. Chociaż może na kanale też pokażę. Tak wygląda dodatek do wycinania z numerem 2. Arkusz numer 3 to mamy taki duży pasek z tymi trybikami. Więc tutaj też można coś pokombinować, jeśli chodzi właśnie o layout, czy na kartkę DL dać właśnie taki pasek, czy pionie w poziomie i tutaj dalej już robić jakieś dekoracje. I mamy bardzo dużo różnych fantastycznych tagów i tu mamy tagi takie jakby zwykłe papierowe, flanelowe z koszuli. Tu mamy bardzo fajnie i misternie zrobione jak z skóry. Tu materiał taki gruby jeans, a tutaj dalej już są takie jakby metalowe. Więc fajnie, że jest taka różnorodność tych tagusiów. Następny arkusz 4 z dodatkami i tutaj mamy już naprawdę coś dla miłośników właśnie takich męskich prac, dodatków tych męskich. Bardzo fajny, jest dużo dodatków takich, które można praktycznie wykorzystać cały arkusz. Nie ma żadnych zbędnych takich pierdołek, które czasami się walają gdzieś po kolekcjach, a tutaj mamy typowy motor, buty, garniak, książkę, piersiówkę, butelkę whisky, kapelusz, zegarki, klucze, kubek, teczkę, pasek, zegarek, karty, balony takie już inne, takie bardziej klasyczne, krawat, muchek, tutaj mamy kości do gry, szachy, więc no i dla dziadka, i dla taty, i dla chłopaka można coś fajnego wykombinować. Następne ostatnie już arkusze, czyli dodatek 5 i 6, to są cyfry. Oczywiście te cyfry ja wydrukowałam w takiej wersji, w jakiej one były dostępne, ale można je sobie pomniejszyć, powiększyć, więc można z tego zrobić co tylko sobie życzycie. I pierwsze cyferki to są właśnie takie zrobione z różnych trybików. Takie fajne, przestrzenne, więc to wygląda jakby było takie 3D. Wiecie, że tam są powsadzane do środka te trybiki. I ostatnie cyferki, dodatek 6, to są cyfry skórzane. Bardzo ładnie to wygląda. Może, wiecie, film, jak nagrywam, nie oddaje tego, ale jak trzymam to w ręce i patrzę, to naprawdę pięknie wygląda głębia tej skóry, tych przeszyć. Super, wiecie, można nawet wydrukować kilka razy tą samą grafikę, na przykład takie serce, podbić ją kosteczkami dystansowymi i zrobić takie, wiecie, wypukłe to serducho. Super to wygląda. Więc kochani, tak wygląda najnowsza kolekcja. Przyznam szczerze, że no nie są to moje klimaty, ale jest piękna. Inaczej wygląda zupełnie, wiecie, jak jest w komputerze, jak się ją ogląda taką niewydrukowaną, a zupełnie inaczej jest, jak jest już wydrukowana, jeszcze na dobrej jakości papierze, więc to bardzo dobrze, bardzo fajnie wygląda. Myślę, że jest do pokochania. Ja nie robiłam jeszcze z niej, wiecie, więcej prac z niej nie robiłam niż to, co musiałam na razie, czyli tutaj jakąś inspirację dla Was i coś na prezentację do Asi, ale na pewno będę jeszcze z niej tworzyć, ponieważ ma ogromny potencjał. No wiecie, nie każdy
lubi takie męskie prace. Są dziewczyny, które specjalizują się typowo właśnie w męskich pracach, w różnych takich mediach, że sobie tutaj chlapią jakimiś tuszami, woskami, coś robią, jakieś przestrzenne rzeczy. No ja jeszcze cały czas z tym eksperymentuję, zresztą sami zobaczycie moją inspirację niedługo i dacie znać oczywiście, co sądzicie. No ja jestem zadowolona z efektu, ale zawsze mogłoby być lepiej. Będę oczywiście korzystać z tych papierów, będę wymyślać jeszcze jakieś prace. Zastanawiam się, czy jakąś ślubną z tego można by było robić, wiecie, może niekoniecznie ślubną, ale coś na pewno wykombinuję, co zobaczycie już niebawem. Także dajcie znać, co myślicie właśnie o takich papierach. No mówię, dla mnie to było ogromne zaskoczenie, kiedy ją zobaczyłam, bo byłam pewna, że to będzie znowu coś właśnie w stylu, czy to jakimś takim kwiatowym, pastelowym, może jesiennym. A tutaj Asia nam zrobiła po prostu takiego psikusa, taką niespodziankę z takimi papierami. Chociaż wiem, że chyba będzie się starała Asieńka robić takie kolekcje właśnie pod konkretne okoliczności, pod konkretne okazje. No więc tutaj, wiecie, no samo się nasuwa, jak wrzesień, to dzień chłopaka, czyli męskie papiery. Asieńka, dziękuję bardzo za to, że wyszłaś również ze swojej strefy komfortu, że stworzyłaś takie papiery. Wiecie, no nie sztuką jest robić, jak wszystko nam pasuje, jak wszystko jest w naszym klimacie. Takie prace również klienci zamawiają. Faceci też chcą dostawać karteczki, już coraz częściej właśnie takie prace są zamawiane, więc myślę, że spełnia ona jak najbardziej swoją rolę i na pewno będzie rozchwytywana. Dziękuję Wam, kochani. Ja tymczasem przygotuję wszystkie niezbędne akcesoria, powycinam dodatki i jeszcze nie powiem Wam, co będziemy robić, bo nadal się zastanawiam, ale powycinamy już elementy dodatkowe. Widzimy się za chwilę w drugiej części inspiracyjnej. Na razie, cześć! Witajcie, kochani, jestem z powrotem. Przygotowałam sobie już wszystkie niezbędne rzeczy do wykonania. Jednak karteczki postawiłam na karteczkę w formacie DL 20×10 i zrobimy ją dla taty. Docięłam sobie już arkusze, tak żeby okleić. Ten deskowy będzie na przód i na tył. Ten arkusz z tymi cegłami będzie na środek. Zostaje nam jeszcze tutaj ten taki skrawek od ścięcia naszej kartki bazowej oraz przygotowałam takie małe kwadraciki, no tu jeden prostokąt, jeden kwadracik, jeden właśnie z tego arkusza z cegłą, drugi z flanelą, ponieważ chcę tutaj zrobić takie łączenie, żeby wykorzystać właśnie te dwa elementy i dekoracje będziemy układać tutaj na środku. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądać. Oczywiście potrzebujemy kleju i będę również korzystać tutaj z tych paseczków takich dystansowych, które można kupić u Asi w sklepie. I żeby jeszcze troszeczkę je zaoszczędzić, to na podbicia tych paneli w kartce dam skrawki tektury introligatorskiej, które mi zostały jeszcze z jakiegoś projektu. I co, najpierw musimy poprzyklejać przód i tył kartki. Najlepiej ją sobie rozłożyć na płasko. Troszkę przesunę, bo mnie nie widać. O, teraz będzie widać. No i oklejamy. Ja sobie ten niebieski, bardziej niebieski dam na przód, a ten z takimi bordami takimi dam na tył. Smarujemy klejem.
sekundkę. Dobrze mieć pod ręką szpileczkę. Wiecie, jak za długo jest otwarty klej, to potrafi troszkę zaschnąć. Smarujemy. To będzie front. Ja tu zrobiłam taki dosłownie maleńki margines. Jakbyście zastanawiali się, co to za papier, no to u Asi w sklepie również jest dostępny taki delikatny beżyk. Bardzo przyjemny i fajnie się robi właśnie karteczki też takie męskie, bo szukałam różnych tutaj alternatyw. No czarna mogłaby być, ale troszkę tak mi się momentami zlewało, a kraftowego papieru trochę mam już przesyt. Ostatnio sporo z niego robiłam jakiś prac, więc chciałam od kraftu troszkę odpocząć. Biały z kolei za biały, a tutaj właśnie ten beżyk jest idealny. To szło w ten sposób. Naprawdę Asia super ma ten sklepik zaopatrzony. Wiecie, jak czegoś nie ma, to zawsze można do niej napisać i jeśli jest możliwość, no to dołoży. Jest tam taka opcja właśnie, zapytaj o dostępność. Dobra. Na szczęście, powiem wam, przestało burczeć za oknem. Nie wiem, co tu dzisiaj wyczyniają. Jakoś sprawdzali głębokość studzienki tu kanalizacyjnej za oknem. I coś wiercili, ale nie wiem, co tam dokładnie robione było. Już się zdenerwowałam, bo dopiero co położyłam spać małego. Ostatnio nie chcę już za bardzo drzemkować. Ciężko jest go zagonić do spania. Ale wiecie, no, muszę jakoś wygospodarować trochę czasu też na inne rzeczy, nie tylko na bycie mamą. No, a oni tam zaczęli burczeć, wiercić coś tam za tym oknem. Mówię, Jezu, nie, no obudzą mi małego jeszcze i nic nie nagram. O, dobra. I mamy oklejoną z przodu i z tyłu. Teraz mamy ten panel, ale ja się tak zastanawiałam, bo tak wpadłam na pomysł, żeby jeszcze przeradełkować te brzegi. I do tego potrzebuję radełko i tablicę do bigowania. Tak delikatnie sobie przebiguję. Mamy ten efekt tej koszuli, tej flaneli, więc to takie przeszycia też będą ciekawie wyglądać. I jeszcze tutaj na tym skraweczku flanelowym. W sumie to się tak zakryło. Może troszkę to dotnę. Wiecie co, ja to jeszcze dotnę trochę, bo tu zrobiłam na szerokość na 8,5. Zrobię na 8 szerokość. Albo 8,2. Dobra, trochę to zdziabiemy. Tak, żeby było widać ten... O, jest, dobra. Żeby było widać ten radzik taki. Ten właśnie z
zaradełkowany. Dobra. I teraz pojadę jeszcze tu po tej flanelci. Może nie widać tego tak dobrze na filmie, ale jak mam w ręku tą karteczkę, to fajnie to wygląda. Ciach. Może widać, delikatnie widać. Dobra, to by poszło na dół. A murek idzie na górę. Ale teraz chyba też będę musiała trochę obciąć. Albo nie, dam jedno na drugie, tak będzie zachodzić troszeczkę. Tak, czy ściąć to? Nie, przykleję tak jedno na drugie, bo tutaj tego dolnego nie będę podnosić, tylko ten panel. Tablicę już sobie odłożę. Przykleję najpierw cegiełkę. Długo myślałam, co tutaj zrobić, jaką pracę. I szukałam różnych inspiracji właśnie na karteczki, żeby może jakaś ciekawa baza była, taka bardziej, nie wiem, pop-up, bo znowu może, albo jakieś coś takiego innego, ale jednak najlepsza, która się zawsze fajnie sprawdza, no to jest właśnie karteczka ta w formacie DL. Ona zawsze pasuje, jest prosta i szybciutka w wykonaniu. Wiadomo, też zależy nam na czasie, żeby tutaj ten film nie trwał całe wieki. Ja też mam ograniczony czas nagrywania, że tak powiem. Jak tylko mały się budzi, no to niestety muszę przerywać. Ciężko się jest potem zmobilizować, żeby usiąść po raz kolejny. Więc wykorzystuję każdą sposobność. I jedziemy tekturę. Raz i dwa. Zawsze można ją też na klej na gorąco podkleić, ale on też lubi czasami płatać figla i się odklejać, więc najbezpieczniej jest zawsze klejem interligatorskim. Dobra, mamy to. I przyklejamy równiutko. Słyszę płacz na dole, także na razie, kochani, sekundka przerwy. No niestety się prezesik obudził, więc nie wiem, jak długo jeszcze będę mogła nagrywać. Najwyżej będę pauzować. No trudno, takie uroki macierzyństwa. Słuchajcie, oklejona karteczka z jednej i z drugiej strony, w środku ten panelik tutaj też jest oklejony. No to teraz wystarczy tylko poozdabiać. Przygotowałam takie dodatki, które wiem, że na pewno mojemu tacie będą się bardzo podobały, czyli szachy, tu okulary, karawka whisky, bo lubi sobie czasami właśnie jakiegoś drineczka z whisky wypić. Pasowały mi tutaj bardzo te kwiatuszki oraz to takie serduszko skórzane i różnej wielkości tagi. O, słyszycie? Jak wiercą? To jest masakra, po prostu co chwilę coś.
No ale może uda nam się dokończyć tą karteczkę. Ja tutaj właśnie sobie wcześniej przykładałam, żeby zrobić taką kompozycję tagusiową. Tu pozakrywać trochę to łączenie. Tu mniejszy, większy. I chyba najpierw zaczniemy tak od tagów, że jeszcze dawałam kwiatek. Sobie tam przyłożyłam i na płasko dałam tu kwiatki. I tak też właśnie tutaj zrobię teraz. Smarujemy klejem. Dużo takich delikatnych, tych małych płateczków jest, ale są piękne. Bardzo ładny kontrast jest na tym murku. Dobra, kwiatki są. I teraz tagi. Tu był ten. Nie dawałam żadnych sznureczków w te taguśki, bo i tak tu będzie się sporo działo. Tego damy tu. Następny będzie ten jeansowy, już trochę podwyższony, ale jego damy jeszcze na tym, na tekturce interligatorskiej. Ciekawe, co oni tam robią. Jak nie utwardzają mi tu na wierzchni przy domu, to coś wiercą. Jest masakra. A, widzicie, źle zrobiłam. Zagadałam. Ponieważ najpierw musi iść jeszcze tu ten taguś. I ten tutaj w boczek, bo inaczej nie przykleimy. Tak zrobimy, dobra. Lecimy z tym. On był tak, o tak bokiem. Następny jest ten i tego jeszcze też dam na tekturę. To już mamy trzecią warstwę. Tak. Tutaj pod spód dałabym drugą część kwiatuszków, tak żeby wyciągnąć troszkę tą kompozycję w dół. A tu też podkleiłam już. To nic, obetnę trochę, tak żeby dać to pod spód. Mały coś tam sobie gada do siebie. Najważniejsze, że nie płacze. No już jest na tyle fajny, już 5 miesięcy ma, że potrafi też się sam troszeczkę zająć sobą. Ale coś już zaczyna jęczeć. Może tu jeszcze tam troszkę. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nam zniknie później przy dekoracjach. Ale dam. I tu sobie wymyśliłam jeszcze to, ale nie wiem, czy to damy. Tu było serducho, albo tu. Tak jakoś,
boczkiem szło. Dobra, tutaj miałam jeszcze buteleczkę z whisky, okularki. Okularki dam na paseczki. Ciach. Tylko tu będę musiała z tej strony, z tej drugiej, dać jeszcze jeden, ponieważ tu już jest dystans zrobiony z tektury introligatorskiej, a ja chcę podwyższyć je tutaj na obu płaszczyznach. Troszkę kleju. Tu wsunę delikatnie. Tu dam whisky. I whisky dam też na tekturce. Trochę zetnę. Tak. To nic, że ta górna część tutaj będzie się dydać, chociaż wiecie co, przyklejmy jeszcze może tą górę też. Dla bezpieczeństwa, żeby nic się nie zaginało brzydko. Tu kawałeczek. O, no i dobra. Będzie tak bezpieczniej zawsze. Nic się nie powygina. I tu łyskaczek. Na razie to wygląda tak. Robi się przestrzennie. Mój tatuś bardzo lubi szachy, więc dam również figury. Tylko nie wiem teraz, gdzie je tutaj umieścić. Tu. Wcześniej miałam po tej stronie, ale już dałam te okulary. Chcę ich odrywać. A też nie chcę zakleić tego taga z tą dziurką, bo fajnie wygląda. Więc może przykleję po prostu tu pod tą whisky. Tak, tego konia. A tego dam, tą wieżę dam niżej. No i tak będzie fajnie wyglądać. Stawać sobie delikatnie. Ale to światło jest takie, że nie wiem, czy tam widać dobrze wszystko. To jeszcze tak sobie wymyśliłam, że może damy jeszcze jakieś szachy, ale też żeby nie przedobrzyć. Może coś tutaj. A może już zostawić. Wiecie co, może już to zostawię. Dałabym teraz jeszcze tylko serce. A bo ja tu miałam jeszcze takie coś. I tu był chyba napis, kochaną tacie. Coś mi się tak wydaje. Albo tak. Chyba to było tu. To serduszko też podniosę teraz na kosteczki te asine. Bo to nie musi być bardzo duża grubość, tak tylko żeby delikatnie zrobić dystans. Żeby się tak od tych kwiatków podniosło. Ale tam gada. Nie wiem, czy słyszycie.
spód. I napis kochanemu tacie był tu i zrobię też dystansik. Ale tylko tu, ponieważ resztę będzie przyklejone na to serduszko. No. Tu delikatnie posmarujemy klejem i spodem kochanemu tacie. Słuchajcie, tak wygląda karteczka z przepięknej męskiej kolekcji Męskie Wyzwania. W środku, z tyłu. Myślę, że jest fajna, że Was zainspirowała. Wbrew pozorom nie robiło mi się jakoś ciężko. Jak już przemyślałam, co gdzie dodać, to poszło naprawdę fajnie, łatwo. Wiecie, no nie jest to prosta tematyka, męskie prace. Jeszcze Wam pokażę kartkę, którą zrobiłam też właśnie z tej kolekcji na urodziny. Jest to taka karteczka, kartka piramidka w naszej grupie Cudna Paczka. Jedna z uczestniczek wrzuciła nam tutorial na właśnie zrobienie takiej kartki piramidki. Niestety nie wyraziła zgody, żebym pokazała tutaj na kanale, jak ją wykonać. Oczywiście to szanuję, ale gotowy efekt mogę Wam pokazać. Całość jest również wykonana z tej kolekcji Męskie Wyzwania. Tylko to auto musiałam sobie wydrukować właśnie z innych jakichś grafik, bo miał być właśnie samochód. Tutaj ten ażurek zrobiłam wykrojnikiem i baza jest na czarnym papierze, ale tutaj wyklejone jest tym takim właśnie kremowym od Asi. Będą życzenia, a tutaj miejsca na podpisy od pracowników. Tak wygląda karteczka, można ją właśnie postawić. Tak jak widzicie, udało mi się stworzyć męskie prace, mimo tego, że no, nie jest to moja ulubiona tematyka, ale zobaczcie, naprawdę ta kolekcja jest piękna. Ma śliczne kolory i niebieskości, i pastelowe, jakieś takie właśnie te kremy. I no, idealnie do tej kolekcji pasuje ten beżowy papier, który jest w Asi sklepie. Kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną dzisiaj byliście, że obejrzeliście tą prezentację, że stworzyliśmy tą śliczną karteczkę. Ja uciekam do mojego krzykacza. Także tymczasem, kochani, ściskam Was bardzo. Pa!